Siemanko, z tej strony Geeks, witajcie w kolejnym odcinku z gry Disco Elysium. Skończyliśmy sobie w momencie, gdy musimy przejść obok tego wielkiego rasistowskiego schaba. No i co? Możemy wykonać tutaj rzut. Rzut na ciało jako narzędzie. Dobra, cicho tam. Jest aż 72% szans. Co ciekawe, mamy -1 do szans, przez to, że przekonywanie się sprzeciwia. W sensie nasza umiejętność przekonywania wyraziła sprzeciw takiemu rozwiązaniu. Ale cóż, no ja po prostu polecę w ten sposób. 72%. Trzymajcie kciuki. Oh yes. Ale dostał krzykę. Instinct took over. A solid strike straight into his throat, into the cartilage. You could swear you felt the soft palate break. O kurde. The man is reeling, gasping for air. Time stands still around you. In the distance, the sounds of the harbor are falling silent. Nice. All you hear is a small gurgling sound as a trickle of blood appears on the man's lip. He's open. Rip into him. Right hook. Escalated. Get intimate with him. Bring the hurt closer. No dobra. Cofnij się i wykonaj okrężne kopnięcie z wyskoku. Przyładuj mu prawym sierpowym. Dobra, to prawy sierpowy. O kurde, zablokował. O, w mordę. Oh God, wrong move. Your head is in his hands, like a pair of forceps crushing o, w mordę. you can feel every jewel. Say it. I am a degenerate drunk. Take Shit. the pain, goddammit. At least take that. O kurczę. Spróbuj wyśliznąć się jakoś z jego uchwytu. Even under the increased force on your skull, there is no pain. Just the sound of your own blood gushing in there, feeding your mind with oxygen. Kurde, chyba się z tego nie wywinę. You are a poor player of physical chess. Damn it. Co, mogę go powtórzyć, czy nie? Tak. Dobra. Just like that, the Okay. man is all you hear is a small Cofnij się i wykonaj gurgling okrężne sound kopnięcie as z wyskoku. Yeah. Nice. The man lands with a dull thump, like a broken down puppet of muscles and sinew. For a moment, he still tries to keep his head up, dazed eyes looking at you with unimaginable surprise. To your left is the button. Okej, po lewej widzę przycisk. Disco demolka. Mogę krzyknąć i wcisnąć przycisk. Witam w rybacholu. Albo bardzo mi przykro, nie chciałem tego robić. Wciśnij przycisk. Dobra. Krzyknę. O, dobra, bardzo mi przykro, nie chciałem tego robić. I wciśnij przycisk. As you slam your fist on the button, the man collapses entirely, his head rolling to the side. Looks like you're the new measurehead now. Ta już się zaleca. Samiec alfa pokonany, tak? Dobra. No one is the new measurehead. Let's go before he gets up. Okej. Tu jest jeszcze jakaś skrzyneczka. Okej, pieniążki. W ogóle pojawił się jakaś ikonka rozmowy przy Kimie. Za chwilę z nim zagadam. No, podejdź do tego typka. The man is still knocked out. He breathes slowly and steadily. It'll take a few moments for him to No dobra, to zagadam z nim.
I'd appreciate it if you didn't force us into situations where I may have to shoot random civilians, because that won't get us anywhere. Okej. I'm not even sure the one bullet my chamber holds would even prick that Hulk. Co by tu powiedzieć? Ale walczyłem ze złymi, podłymi ideologiami. Jestem bohaterem. We are not here on some political quest. We are here to solve a crime. Don't make the situation any more volatile than it already is. Dobra, nic nie obiecuję. Mogę go zaatakować znowu. The lieutenant groans, but doesn't say anything. That's right. You should do it again. It's the last thing you'll be expecting. No dobra, zmywamy się stąd zanim wstanie ten bydlak. Udało mi się zebrać już całkiem sporo hajsu, więc niedługo trzeba będzie też odwiedzić Frittę. O, co tam gościu, zobacz. Patrz co się stało. Kim lub czym jest latający desperado? It's that really cool flying desperado spin kick you did, boyadero. Often performed by the most hard-bodied boyaderos on the steps. Tak, nieźle to zrobiłem. So, what's on your mind this time? A nic, chciałem się tylko pochwalić. Cześć. Dobra. Okej. Gdzie jest ta brama właściwie, która się otworzyła? Antics were reckless. Should have just punched him in the throat again. Wrong. You did the right thing with Measurehead. The ballerina antics won you the fight. Let's talk about our right to work. No dobra. Czekajcie, co mi to otworzyło? Może te drzwi tutaj? One były wcześniej zablokowane. Tak, dobra, świetnie. No dobra, chyba jesteśmy gdzieś w okolicy gabinetu tego szefa związku. Zobaczmy, co tutaj się pojawi. W górnej części ulotek widnieje napis: każdy pracownik równa się członek Rady Nadzorczej. Okej. A tutaj? To maszyna do pisania model Devy, przepraszam. Nazwa widnieje z tyłu. Typowa biurowa szafka na akta. Zdaje się, że szuflady są zamknięte. O, mogę jeszcze wziąć sobie ten magazyn. Co to jest? Pismo La Fumée. Wydanie pierwsze, numer 4. Okej. Dobra, zaraz sobie to obczaimy. Ktoś zostawił włączony ekspres do kawy. Coś mi się tu pojawiło. Ciemny płyn w dzbanku wygląda niemal jakby miał własną świadomość. Ciekawe przemyślenia. On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. Ooh. It's unfortunate for the Union to just leave their paperwork lying around like this. Let's see what's inside, he thinks. Jasne. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Dobra, przejrzyj teczki. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being handed over to companies inside Revachol. Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Jest tu coś ciekawego? Przejrzyj. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try to focus, but the lines are getting blurry. Kurczę. Mogę wykonać test siły woli, ale 42% szans tylko. The drawer slides. Zobaczmy. Czy ja mam może jakieś ubranko, czy coś, co mi siłę woli podbija? Nie. Zobaczmy sobie to pismo. Pismo La Fumée, wydanie pierwsze, numer 4.
Wiodące wydawnictwo dla intelektualistów skupionych wokół martynenskiego komunizmu przedstawia radykalną, mazowską perspektywę na szereg współczesnych problemów. Na okładce widnieje stylizowany portret zmarłego króla Frisela z wyrastającym mu z głowy białym porożem. Dobra, interakcja. Może sobie zapiszę. Dobra. An intricate web of Nie to. Nie to. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Frisel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. Czemu poroże? Because white antlers are one of the symbols of communism. They represent a society in accord with the natural world and at the same time above it. A shameful way to treat a former king. Even one as underwhelming as Frisel. Frisel. Ale ciekawie to wymawiają. No dobra, czemu Frisel? Because Frisel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Przekartkuj czasopismo, zobacz co przykuje twoją uwagę. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. Okay. The magazine is divided into several sections: international developments, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. No dobra, przeczytaj wstęp. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée, unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel. La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Okej. Szepnij. Kim? To chyba komunistyczne czasopismo. Albo zachowaj spokój, udawaj, że wszystko jest w porządku. Dobra, szepnę do niego. What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing. Dokładnie. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. No dobra, chcę uzupełnić wiedzę o wydarzeniach międzynarodowych. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Semenine. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border, something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. Face it, you really aren't interested in foreign affairs. You're not even sure where most of these countries are. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Co to jest Kunst und Kultur? It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. Dobrze. The main feature, though, is a long essay titled Tip Top Tournée, a critical Mazovian perspective. Chwileczkę, co to jest Tip Top Tournée? The actual article is surprisingly light on details, but after skimming a page or two, you gather that it has something to do with
motor carriage racing. If you don't follow it, you only ever hear about the ludicrous sponsorships and obscene death toll. Okej, dziękuję encyklopedio. Czyli jest to jakiś rodzaj wyścigów powozów motorowych. Ciekawe. Przeczytaj profil tej CS. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. No dobra, zobaczmy, co ci komuniści mają do powiedzenia o tip-topie. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colorful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip-Top Tourney. Najgorzej. Chwila, co jest nie tak z tip-topem? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Chwila, kto to w ogóle napisał? Oddly enough, this article has two bylines: Nasteb Encolada Bernal and Exilus Buka. A co jest takiego złego w sponsoringu? Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Thus, the so-called tourney becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a fritter. No dobra, ale potem widzisz, jak się rozbijają. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real races that you're really watching for. Wow. To ja się cieszę, że mam 3,85 reala, a tu 750 000 kosztuje jeden bolid. Bolid, przepraszam. O rany, to prawda. Naprawdę oglądam tylko ze względu na przemoc. You see, one cannot avoid the conclusion that Tip-Top Tourney is simply the apotheosis of spectacular entertainment under capitalism. I mogę zapytać Kima. Kim, wiedziałeś, że Tip-Top Tournée to tak naprawdę orgiastyczny rytuał kapitalistycznej destrukcji? Bo ja nie miałem pojęcia. Okej. Dobra. I can safely say the thought had never crossed my mind, detective. Odpowiada porucznik, marszcząc brwi. Ciekawe, co jeszcze stanowi tylko metaforę życia w kapitalizmie. I'm sure most things are, if the young men who wrote this article are to be believed. If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Zobaczmy, co uważają za sprawy lokalne. Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbour red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Capeside apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their rent. Kurde, ale mam opcji do wyboru. Cholerni komuniści, trzeba było wytłuc wszystkich, kiedy była okazja. Nie. Gdyby nie Wild Pines, wszystkie te pijawki byłyby teraz bez pracy. Albo pobieranie opłat za to, że ktoś gdzieś po prostu mieszka, rzeczywiście jest dość skandaliczne. Czy nie lepiej dla wszystkich byłoby, gdyby praca i kapitał osiągnęły jakiś rozsądny kompromis? To jest niezłe. Albo, a czemu miałoby mnie to obchodzić? Nie ma to nic wspólnego ze mną.
To wybiorę to z kompromisem. According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their mucilaginous allies in the coalition. Why do communists love puerile insults? And they wonder why they're always being left out in the cold. Chwila, co oni tam piszą? O jakiejś koalicji? Judging from the context, it's something very large and fundamental. You should probably know about it already, honestly. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Odłóż czasopismo. Nic więcej ciekawego tutaj nie można zrobić. Jeszcze mam ten uszkodzony dziennik, z którym nie skończyłem wszystkich interakcji. Co ja tam mogę z nim zrobić? Oh, and an incredibly cool piece of kitchen tissue is stuck to the back. Mogę tą ukrytą przegródkę spróbować otworzyć, ale pamiętam, czym to się kończyło. Tylko że później po tej akcji dziennik jakby przekształcał się w coś innego. Albo spróbować logiki. Czy mogę teraz odczytać akta sprawy? Średni 11, dobra. 42%. Troszkę mało. Ciekawe, co mogę z tą chusteczką zrobić. Ubranie. Dobra. Może latarkę sobie włącz. I zajrzyj tutaj. The file cabinet stands steady as ever, and the Siła unlocked woli drawer slides out 42%. to Dobra, greet you. próbuję. Look how blurry all the lines on these papers are. How unwieldy your own willpower is to yourself. You're like an absurdist Samaran monk, focusing through not focusing. Dobra. The drawer slides. Zablokowało się. Dobra, wczytam sobie. No dobra, do tej szafeczki w takim razie wrócimy jeszcze. Co my tutaj mamy? Pocztówka. Coś tam, francuskie słowo. Le Jardin 21, nie wiem jak to się czyta. Ta laminowana pocztówka przedstawia świat po drugiej stronie rzeki. Niecałe 10 lat po wojnie wschodni brzeg jest już całkowicie odnowiony. Na wzgórzach widać piękne ogrody i rezydencje. Przy fontannie stoi zaparkowany, mały, beżowy statek powietrzny. Za tę pocztówkę można wziąć sporo pieniędzy. Okej. Ciekawe, kto by chciał ją kupić w zasadzie. Rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Magnezik. Dobra. Nice. Fajowe okulary biurowe. Matematyka wzrokowa +1, dramaturgia -1. No, trochę ta dramaturgia mi nie odpowiada, że miała być obniżona. Zobaczcie, dramaturgia pozwala mi kłamać i wykrywać kłamstwa, a matematyka wzrokowa rekonstruować miejsca zbrodni. To jest całkiem ciekawe, jak w ogóle bym wyglądał w tych oksach. Oho. Quite cool. Dobra. Ale na razie może nie. Chociaż teraz i tak przeglądam rzeczy, więc może to się przydać. No dobra, rozejrzyjmy się tutaj dalej. Z radia dobiega dziwaczne brzęczenie. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, tokens unavailable due to strike. Use change. Okej. Zegar pracowniczy z telefonem. Zapiszę sobie. Ciekawe, gdzie mogę The already zadzwonić. familiar cold touch of plastic welcomes you. 10 centów. The machine swallows your coin and seems to be waiting for your next move. O, morda. Rzut na zręczne palce. Pozwól swojej pamięci mięśniowej wybrać losowy numer. Ojejku. Dobra, to nie. A tutaj co leży? A, dobra, to jest przejście dalej. Dobra, jesteśmy na dachu.
Co tutaj wisi? Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. There is a white rectangle clearly visible on its back. Płaszcz policyjny. This is your cloak. You can feel it. Tak mówisz? Poruczniku, wskaż na okrycie. To chyba moje. Yes, it does bear the RCM insignia, and we are the only detectives in Martinez. Myślisz, że powinienem go The zabrać? service cloak issued to you by your station? Yes, I do. Dobra, biorę As your płaszczyk. fingers touch the tarpaulin, it almost feels like the cloak wants to deliver a message of comfort through your fingertips. I will shield you from the elements and give my life for yours. That's what the cloak is relaying. Nice. No, zobaczmy, jakie daje bonusiki. Esprit de Corps +1 i dreszcze +1. Nice. Fajne. Znacznie lepsze niż to, co miałem wcześniej, bo płaszcz patrolowy moru... Disco marynarka daje tylko Esprit de Corps +1, a tu mam jeszcze dreszcze +1, także super. Szkoda, że nie mam butów żadnych. Dobra, wyglądam jak wyglądam. Zobaczmy, co jeszcze. Mogę to wziąć? Chyba nie mogę tam podejść. Gromadzi deszczówkę. Pięknie. Dobra, schowam tę latarkę. Nie mogę tej butli wziąć? Halo? Szkoda. Kurczę, w którą stronę iść? Może najpierw tutaj na dół. O, pojawiło się jakieś spostrzeżenie. Wszędzie wokół ciebie wznoszą się milcząco wielkie machiny. Okej. Co tu mamy? Na odsłonie ekranu nadrukowane są białe drzewa sosnowe. Wyglądają niczym zaśnieżony las. Dobrze. A tu? O mordę, jaki labirynt. Dajcie. Co to za panel? A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked Muszę and Arret are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. No dobra, panel sterowania żurawiem. Muszę on, Arret off. Dziękuję, encyklopedio. No to włączmy. Marsz. With a loud grind, the crane shifts overhead, moving a massive metal container through the air. Ciekawe, co będzie w środku, co? No kurde, strasznie się chwieje. And with a surprisingly quiet thunk, the crane places the container down. The harbor sleeps as the strike rages in the distance. The crane can rest again, now that its purpose has been fulfilled. Cel istnienia? Co masz na myśli? Moving this container, of course. For this purpose it was built. For this purpose it has acted. And now it will rest. I can't see how that was worth the wreckers, except for seeing the crane in action, which I admit was satisfying. Dobra, wciśnij aret. The crane does not return to its original position. It does not move at all. No dobra, odejdź. Okej. To jest coś jeszcze u góry. Najpierw może zobaczymy to puzderko. No safed, zdrowie +1. O, pieniążki. Co mamy tutaj? Na platformie widzisz wyblakły napis techniczną czcionką. Kwalsund. Dobra. Co tam, Kim? Co ty o tym myślisz wszystkim? Dobra.
Nieważne. Wchodzimy do środka. Before you stands a cargo Rota container, kontenera. just one of many in the yard. Poruczniku, ten kontener wydaje się być dziwnie wyjątkowy. You do? Because I don't. Co? Czemu nie? There are a million containers here. Why are you fixating on this one? Przyjrzyj się kontenerowi. Może w środku jest kontrabanda? There may very well be, but we are not here to look for that. We are not here to interact with containers. We are here to talk to the Union, right? Zapukaj do drzwi. No reply. Otwórz You drzwi. attempt to turn the handle, to no avail. The doors seem to be mechanically locked. To your left, the lieutenant considers your actions with some puzzlement. Kurczę. Zobaczcie. Rzut na retorykę niemożliwy. Przekonaj drzwi, żeby się otworzyły. Wow. Nie. Na razie nie ma tu nic więcej do roboty. Odejdź. No cóż. Wszedł jakiś automatyczny zapis. Kurczę, gdzie to w ogóle prowadzi? Zobaczcie. O, coś się pojawiło. W stoczni panuje dziwna cisza. Wielkie maszyny śpią. Wiecie co, ja jeszcze się wrócę kawałeczek do tyłu. Dobra, wiecie co, wróciłem się na to rozwidlenie, gdzie były te schody. Jestem ciekawy, co jest tutaj i czy można jakoś zejść na dół. Niedopałki z co najmniej 3 paczek papierosów. Duża liczba pustych butelek czerwonego komandosa i potężnego pilsnera. Ej, a czemu ja nie mogę teraz zbierać tych butelek? Przecież jako hobo-cup powinienem to móc robić. Czekajcie. Żulicja. To dziwne. Ujawnia na mapie wyjątkowe kolekcjonerskie butelki. Okej, czyli to nie są kolekcjonerskie butelki, ale zwykłe. Czy tutaj mogę zejść na dół? Dobra, wejdziemy tutaj, zobaczymy, co tu jest. O, This is the night watchman's booth. The name on the door reads René Arnaud. René Arnaud. Listen, it's okay to take a few minutes to yourself. Sit down and have a breather. Kim, zajrzę tylko szybko do środka, przeszukaj budkę. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. No dobra, weź It's zdjęcie. a black and white photo of a young couple out in a street fair. The man is young, dark-skinned, and dressed in a Royal Carabinier uniform. The girl is smiling playfully at the camera. Why did you take that? Pyta porucznik, zerkając na zdjęcie. Coś w tym mężczyźnie budzi moje zainteresowanie. To chyba jakaś poboczna sprawa. Fine. But let's move. I don't want to be seen snooping around here. Dobra, usiądź, odpocznij. The chair is not as austere as the rest of the booth. A thin grey pillow is attached to the seat, secured to the stiles by black ribbons. Okej. Poszukaj jakiegoś czegoś, co pomogłoby ci wstać, albo oddychaj głęboko. Oddychaj głęboko. Stale air floods through your nostrils. Not a single mote of dust floats inside your lungs, though. The inside of the booth is immaculate. Przeszukaj jakiegoś czegoś, co mogłoby ci pomóc The drawers are wstać. empty, save for old timesheets and receipts. One small box, however, does hold some cheap painkillers. They are slightly out of date. Kim, przeszkadzałoby ci, gdybym wziął stąd sobie trochę leków? I'm not here to tell you what to do, detective. Okej, weź środki You przeciwbólowe. take the painkillers. They are yours now. No gamma. Przeczytaj informację o skutkach Oh ubocznych. boy, where to start?
elevated risk of dementia, mini strokes, prophet's disease, Jej. sudden death, hair death, erectile malfunction, critical flatulence, watery blood, black mucus, uncontrollable weeping, increased sensitivity to la opera, Niezła historia. inoperable joint disorder, total spinal collapse. Okej, dobra. Maybe this was a bad idea. Wstań. You stand and exit the booth. Podejdź. No dobrze. Przeszukaliśmy sobie budkę. W sumie dobrze, że tutaj skręciłem. Okazuje się, że to była jakby poboczna rzecz. Co mi się tutaj pojawiło? Snow is quietly covering the numerous wine bottles and cigarette butts on the ground. Someone partied really hard here. Ja to zrobiłem? Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. To naprawdę smutne. Musiałem paskudnie cierpieć. Może coś takiego powiem. Yes, this scene isn't exactly ripping with joy. Let's just move on. Ciekawe. Czyli miałem tutaj jakąś libację. Ale cholera wie po co. No dobra, wracamy z powrotem tam, gdzie zakończyliśmy podróż. Lecimy dalej. O, pieniążki! O, jest. Dużo pieniążków tutaj jest. 100 pasów tragarskich do przenoszenia ciężkich ładunków. Na jednym widnieje napis Vermilion. Kurczę, to są takie pasy, którymi się posłużono, żeby tego kolesia powiesić. Co tutaj widzę? Wieża z głośnikami milczy. Na placu nie ma żadnej pracy do nadzorowania. Przy okazji sobie zobaczę, co ja tam właściwie znalazłem. Zdjęcie szczęśliwej pary. Czarno-białe zdjęcie pary pozującej przed diabelskim młynem. Dziewczyna jest młoda i ładna, a mężczyzna uśmiecha się, a na sobie ma wykwintny mundur. Z tyłu ktoś pewną ręką napisał Jarmark Rewacholski, lato 91. Interesująca pamiątka. No dobra. O, widzę jakąś skrzynkę. O, coś mi się pojawiło. Z dołu dobiega cię woń ropy i rdzy. Przywodzi na myśl krew. Co jest? To jest zamknięte, czy co? Okej, nie mogę tego otworzyć. Kolejne pieniążki. Nieźle. Przemysłowych rozmiarów termos. Czuć go przypaloną kawą. A tu kubeczki. Kolejne pieniążki. Ktoś tu chyba grał w 3 kubki. A jakiś gość śpiewa. Transparent ugina się pod ciężarem deszczu i śniegu. Białe fale na tle czerwieni. Gościu śpiewa: już niedługo zieleń zniknie wcale i wszystko będzie czerwone całe. Komunista jakiś? Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Luźny Leo. The accent is so thick, it's impossible not to notice he's Ubi, from the vanishing peninsula of Ubisund on Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Drobny mężczyzna jest tak pochłonięty swoją pracą, że nawet cię nie zauważa. No dobrze, moi drodzy, ale na tym sobie zakończymy ten odcinek. W kolejnym pogadamy sobie z Luźnym Leo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.